wyruszyliśmy z Playa del Carmen do Valladolid autem wypożyczonym w lokalnej wypożyczalni. Jest to Chevrolet. Płacimy za to auto $60 za dzień. W tym jest pełne ubezpieczenie, ale mamy 10% wkładu własnego, gdyby jakaś szkoda była. Co potrzeba do wypożyczenia takiego auta? Karta kredytowa, ponieważ na tej karcie jest robiony depozyt, który, jeżeli nie ma żadnej szkody, jest zwracany po zdaniu auta. Bilecik i jedziemy dalej. Z ważnych rzeczy jeszcze, jeżdżąc samochodem po Meksyku, nie zostawiajcie żadnych rzeczy w samochodzie, bo może, krótko mówiąc, być włam. W kwestii parkowania my wolimy, pewnie będziemy szukali miejsc parkingowych na strzeżonych parkingach. Z tego, co się dowiedzieliśmy, one nie są drogie. A widzieliśmy też sporo samochodów w Playa del Carmen, które miały buty założone, blokady. Z tym parkowaniem to chyba taka sytuacja jest niejasna. Dowiedzieliśmy się, że parkujemy w miejscach, gdzie są białe linie, to są bezpłatne parkingi, wtedy jest ok, albo właśnie parking strzeżony. No i witamy kolejnego rozmówcę na pokładzie, Norys, i poprosimy o zabranie głosu, kilka słów do mikrofonu. Słuchajcie, bardzo ważna rzecz jest taka, że, bo ja już tutaj jeździłam, jak Jarek nurkował busikami tymi Colectivo, i taka ważna rzecz, oni wyprzedzają i z lewej, i z prawej strony, więc trzeba mieć oczy dookoła głowy, to jest bardzo ważne. Często turystów niestety zatrzymuje policja, nawet jak jedziecie zgodnie z zasadami ruchu drogowego. Policja lubi zatrzymać. Bo chcą wspomóc domowy budżet. Tak, więc nieraz nie warto dyskutować, tylko Wspomóc domowy budżet. No dokładnie. I nie zostawiajcie żadnych cennych rzeczy podczas przeszukiwania samochodu przez policję. Tak, bo to też często się zdarza, że policja chce przeszukać auto i poprosi Was o wyjście z samochodu, więc wtedy lepiej portfel, telefon i wszystkie ważne rzeczy, które macie, trzymać przy sobie, bo też różnie bywa. Tutaj Wam mówimy o takich bardzo ekstremalnych sytuacjach, ale lepiej o tym wiedzieć, żeby później nie było niespodzianek. I ważna rzecz, bo przejeżdżaliśmy pod mostem, zdarza się tak, że ktoś coś zrzuca na samochód po to, żeby zatrzymać ten samochód, zatrzymać turystów, no bo jak auto jest uszkodzone, no to się zatrzymujemy i wtedy może nastąpić jakaś afera, zdarzenie. My Wam opowiadamy o takich ekstremalnych przypadkach. A tymczasem dojeżdżamy do ciekawego miasteczka, którego historia sięga 500 lat wstecz, a z powodu pięknie zachowanej kolonialnej architektury i układu szachownicowego nazywane jest Pueblo Mágico. Dojechaliśmy do Valladolid. Powiem Wam, że sprawdza się wszystko to, co o tym miasteczku wyczytaliśmy. Piękne, kolonialne, spokojniejsze. Ruch oczywiście samochodowy jest spory, bo to jest centrum i chyba w większości meksykańskich miast jest tyle samochodów, ale generalnie Valladolid jest ciszej. Jest piękniej. Jest tu naprawdę taki klimat, który mi troszkę przypomina Kubę, niektóre miasta na Kubie. Valladolid powstało w miejscu Cúpules, dawnego miasta Majów, które zburzono, a kamień posłużył Hiszpanom do budowy miasta. Typowego miasta kolonialnego z szerokimi ulicami i centralnym placem, który nazywa się Francisco Cantón. W oczy rzuca się kościół świętego Gerwazego i Protazego, najważniejszy w Valladolid, widoczny z każdego miejsca. Przyległe dzielnice z 7 kościołami tworzą centrum historyczne miasta. W deszczową pogodę można przejść się po licznych sklepikach wokół placu i knajpkach. Część z nich jest mocno turystyczna, a najbardziej lokalna wydała nam się México Mágico i Tev Bazar Municipal. Jako że Valladolid słynie z dobrych tacos cochinita pibil, to idziemy teraz spróbować lokalnych przysmaków. To są właściwie same turystyczne restauracje, gdzie nie wchodzimy, są biali. A my szukaliśmy restauracji, które są lokalne, restauracji właściwie takich miejsc z jedzeniem. I weszliśmy do hali targowej. Tu jest masę takich miejsc z lokalnym jedzeniem i specjalnościami z Yucatanu. I zdecydowanie polecam Wam tutaj wejść, bo tutaj spróbujecie prawdziwego meksykańskiego jedzenia w normalnych cenach, a w knajpach turystycznych są ceny turystyczne. I see. Special for regional Valladolid. Looks delicious.
Zobaczcie, słuchajcie, żadne restauracje turystyczne. Soup de Lima. Pyszne taco cochin pibil. Czego chcieć więcej w Meksyku? Takie smaki powinno się próbować. Słońce, proszę, pokażemy co tutaj mamy. Mamy łyżkę Jaki jakąś? zestaw. Jeszcze Pyszne soki i oczywiście habanero, jak ktoś chciałby lekko podkręcić smak. Pokażę Wam smaczek w Valladolid, na który zwróciłem uwagę. Zobaczcie, jak mogą wyglądać reklamy. Nie ma żadnych plastikowych płacht, niczego wystającego, nic nie przeszkadza, a ta reklama pasuje do otoczenia. Jeszcze jedna taka tutaj. Proszę bardzo, tu. I jeszcze taka informacyjna. Moim zdaniem po prostu estetyczne. Valladolid ma jeszcze jedną bardzo ciekawą atrakcję, właściwie w centrum miasta, kilka minut od tego głównego rynku. Zobaczymy takie coś. Drodzy Państwo, kolejna piękna cenota. Gdy przyjechaliśmy, wokół jest jeden wielki plac budowy i do tej cenoty można wejść tylko i wyłącznie przez restaurację. Miła Pani pozwoliła nam na 2 minutki tutaj wpaść. Pojedliśmy wcześniej, już po prostu nie chcieliśmy tutaj zasiadać, a cenota jest naprawdę śliczna. Nazwa cenoty pochodzi od nazwy dawnego majeńskiego miasta, na miejscu którego powstało Valladolid. Cenoty były dla Majów głównym źródłem wody pitnej i wokół nich powstawały miasta. Kolejnym ciekawym miejscem, które warto odwiedzić w Valladolid, jest Muzeum Czekolady. Nie wiem, czy wiecie, że czekolada pochodzi właśnie stąd i była używana już w czasach majańskich. I wbrew temu, co my sądzimy, czekolady się nie je, a czekoladę się piło. I Majowie i Meksykanie pili tę czekoladę z gorącą wodą i generalnie czekolada w języku majańskim oznacza właśnie gorąca woda. Bo w tamtych czasach nie było zwierząt hodowlanych, w związku z tym nie było mleka. Zwierzęta hodowlane pojawiły się dopiero wraz z Hiszpanami i wtedy to Europejczycy wymyślili taki napój, który znamy. Gdy już opowiedzieliśmy o centrum historycznym miasta, a możemy znów pooglądać piękne poranne widoki wschodzącego słońca nad Valladolid, zapraszamy do pozostawienia łapki w górę. A kto jeszcze nie subskrybuje, to wiecie co robić. Ciekawostką centrum Valladolid jest wspomniany wcześniej kościół świętego Gerwazego. Był zburzony w XVII wieku, bo zamordowano w nim 2 radnych miejskich, którzy schronili się w nim przed tłumem. Oryginalne wejście do kościoła znajdowało się po jego drugiej stronie. Kolejny dzień w Valladolid, wyszliśmy z hotelu i prawie naprzeciwko naszego hotelu stała pani i coś piekła. Zapachy roznosiły się piękne. Podszedłem. Nie piekła, dusiła. Sorry. Taco carnitas. To było taco carnitas. Ja Wam szybko powiem, co to jest taco carnitas. To jest mięso wieprzowe, wszystkie części wieprzowiny duszone we własnym tłuszczu. Ten tłuszcz się wytapia, to mięso się dusi do miękkości bardzo długo. To jest spec od gotowania. U nas, ja wiecie, zajmuję się innymi rzeczami. Się trochę oblizuję, słuchajcie, bo próbowałem i było dobre. Nawet właśnie powiem, że było bardzo dobre. Poranek i trochę nerwowa sytuacja, bo idziemy do pralni i Dorota się martwi, że te rzeczy po prostu już gdzieś poszły do kogoś innego. Zaraz sprawdzimy, czy wszystko wyprane i czy jest. Jak? Jest? Wiem. O, nerwy były, słuchajcie, czy umiało się nie znaleźć, a teraz to już kozactwo. No ale Prowadziłeś w nerwowy stan, bo powiedziałeś, że może się nie znaleźć, a dlaczego miałoby się nie znaleźć? przysiedliśmy na chwilę, dlatego że będziemy dzisiaj wyjeżdżali z Valladolid, a chcieliśmy jeszcze opowiedzieć trochę o tym miasteczku i swoich wrażeniach po pobycie w Valladolid. Najpiękniej tutaj jest rano, słuchajcie, ponieważ wychodzą na ulicę, grillują,
robią carnitas, gotują, duszą te swoje mięsa, więc rano miasto... Wczoraj jest w próbowaliśmy takim mega przepyszne klimacie. grillowane mięso i ja byłem w szoku, bo myślałem, że to jest kurczak, a to była tak marynowana wieprzowina, że z mięsa czerwonego zrobiło się białe. Jak smakuje? Wieczorem natomiast zjeżdżają się autobusy, takie duże autobusy turystyczne i zwożą turystów ze wszystkich tutaj okolicznych atrakcji. Przed zachodem słońca po prostu w centrum jest bardzo głośno, bardzo tłoczno. Przed zachodem słońca warto też pójść na ten centralny jak to nazwać? Placyk. Placyk taki, No, tam, gdzie jest dlatego że fontanna. tam można posłuchać jak trze gębę wilgowron, to się nazywa? Wilgowron. Wilgowron. To jest ptak, który jest na meksykańskich banknotach. Bardzo ładnych, to ich jest strasznie dużo. W ogóle jeżeli będzie dopisywała pogoda, to pochodźcie po uliczkach, bo to jest dawne kolonialne miasto. Przeurocze uliczki, bardzo kolorowe. Nam bardzo kojarzyły się z Trinidadem na Kubie. Tak, zdecydowanie. I tutaj też jest dużo taniej niż na Riviera Maya, więc jeżeli chcecie kupić pamiątki, to zostawcie sobie to właśnie na pobyt w Valladolid, bo jest bardzo, bardzo fajne są sklepiki i naprawdę jest dużo taniej. W centrum jest bardzo duży kościół, stary kościół, jeden z najstarszych kościołów w Meksyku. Dorotka, ty mi mówiłaś, że on jest z XV wieku, a kawałek od centrum, około 2 km, taki żółty klasztor Bernardynów, na którym o godzinie 9 wyświetlają iluminację z historią miasta. My tego nie testowaliśmy, ale tak czytaliśmy w internecie, więc wy możecie sobie sprawdzić, czy tak jest na pewno. Valladolid, można powiedzieć, też jest dobrą bazą wypadową na okoliczne atrakcje, między innymi do cenoty Suitun. I Czyczenica. I Czyczenica, tak, ale już do Los Coloradas stwierdzamy, że chyba to jest jednak za daleko i tam by trzeba na przykład się przenieść do Rio Lagartos, bo to są 2 godziny chyba jechaliśmy, tak? No to jest kawał drogi, kawał drogi. Valladolid osobiście polecamy. Bardzo. Wyjazdem z Valladolid trzeba się posilić, my niezmiennie wracamy do tego Bazar Municipal, żeby popróbować lokalnych smaków, które wam jeszcze raz pokażę. Powiem wam, że tako nie może się znudzić. Cochinita pibil, jakby coś. Pyszne guacamole i pyszny soczek, to jest papaja z bananem, tak? Pyszności. W drodze do Suitun trafiamy na plantację agawy, która była jedną z najważniejszych roślin już za czasów Majów. W XIX wieku Yucatan był centrum światowej uprawy agawy, głównie na włókna sizalowe do produkcji lin okrętowych, ale nam i tak zawsze agawa będzie kojarzyć się z mezcalem i tequilą. Znajdująca się 9 km od centrum Valladolid cenota Suitun należy do najbardziej popularnych miejsc turystycznych. Jest piękna i oblegana przez turystów. Warto przyjechać tu jak najwcześniej rano, by ominąć tłumy, czyli około 9. Przed wejściem obowiązkowy jest prysznic. Platforma była przez lata sucha. Od połowy 2021 roku jest zalana przez wodę, ale nadal zdarza się czekać na swoją kolejkę do zdjęcia, nawet godzinę.